Serdecznie zapraszam do odcinka 52 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Pruska Wrona, część 2. W poprzednim, 51 odcinku opowiedziałem o założeniu nowego zakonu templariuszy w połowie XVIII wieku. W tym odcinku opowiem o dwóch teoriach dotyczących zakonu świątynnego. Na początek przedstawię wydarzenia historyczne związane z masonerią od momentu przemowy Ramseja w 1737 roku do roku 1762, kiedy w Berlinie zostają ratyfikowane wielkie konstytucje masońskie. 1737. Przemowa kawalera Ramseja wskazująca na pochodzenie masonerii od templariuszy, bez informacji o wyższych stopniach. 1738. Książę Dantin zostaje wielkim mistrzem francuskiej masonerii w miejsce tajemniczego lorda Harnaustera. 1738. Fryderyk, książę koronny Prus, zostaje zainicjowany do masonerii w Brunswicku. 1740. Voltaire składa pierwszą wizytę Fryderykowi, aktualnemu królowi Prus. 1741. Baron von Marschall przybywa do Paryża z planem odrodzenia zakonu templariuszy. 1743. Do Francji przybywa baron von Hunt z nowymi planami odrodzenia zakonu templariuszy. 1743. W Lyonie powstaje stopień rycerza Kadosza, świętującego zemstę templariuszy. 1750. Voltaire wyjeżdża na 3 lata do Fryderyka. 1751. Von Hunt zakłada zakon templariuszy ścisłego przestrzegania. 1754. We Francji zostaje założony rytuał doskonałości, wczesna forma rytu szkockiego. 1761. Fryderyk zostaje uznany za głowę obrządku szkockiego. 1761. Rzymianin Morin zostaje wysłany, aby założyć rytuał doskonałości w Ameryce. 1762. W Berlinie zostają ratyfikowane wielkie konstytucje masońskie. O powodzi templaryzmu mówią Gold i Tacket, przypisując go szkockim masonom. W tym samym czasie następuje upadek Jakobinów i wzrost wpływów niemieckich. Zatem jest prawdopodobne, że termin szkocka masoneria może odnosić się do niemieckich templariuszy i że to oni z inspiracji Fryderyka Wielkiego mogli być autorami wyższych stopni masońskich, za wyjątkiem stopnia 18 rycerza różokrzyżowego. W historii zakonu świątynnego z początku XIX wieku wymieniany jest Fryderyk Wielki jako jeden z najwybitniejszych członków zakonu. Opat Grigorier dodaje, że Fryderyk był uświęcony w Remersberg w 1738 roku, czyli w tym samym roku, kiedy został zainicjowany przez masonerię w Brunswicku. Istnieją w tej sprawie dwie teorie spiskowe. Teoria pierwsza. Dokumenty stworzone przez zakon świątynny w XIX wieku, jak również statut Larmeniusa, są autentyczne. Zakon templariuszy nie przestał istnieć od czasów krucjat. Herezją templariuszy był joanizm, ale nie podzielali tego poglądu templariusze, którzy uciekli do Szkocji. Stopień Różokrzyża w swojej czysto chrześcijańskiej formie został wprowadzony przez szkockich templariuszy w Szkocji i 400 lat później przywieziony przez Ramseja do Francji. Mistrzem świątyni został w 1705 roku regent Filip, książę Orleanu, co potwierdza karta Larmeniusa. Nowe stopnie templariuszy
zostały wprowadzone przez von Hanta z Niemiec na polecenie Fryderyka Wielkiego. Teoria druga. Dokumenty zakonu świątynnego z XIX wieku zostały sfabrykowane na początku wieku XVIII, jak twierdzi Mater. Jednakże z tradycji Królewskiego Zakonu Szkocji wynika, że można wierzyć w historię szkockich templariuszy oraz pochodzenie stopnia Różu Krzyżowego. Natomiast pozostała część historii templariuszy, w tym karta Larmeniusa, jest wynalazkiem ukrytych przełożonych ścisłego przestrzegania z Niemiec. Owymi ukrytymi przełożonymi mieli być Fryderyk Wielki i Voltaire. Niezależnie od tego, która teoria jest prawdziwa, możemy stwierdzić, że dominującą rolę w templaryzmie niemieckim odegrał Fryderyk Wielki, prawdopodobnie przy współpracy Voltaira, który w swoim esej na temat dni bronił spraw templariuszy. Jest całkiem możliwe, że mowa Ramseja z 1737 roku, w której łączy masonerię z templariuszami, zasugerowała Fryderykowi wykorzystanie masonerii jako przykrywki dla swoich intryg. Dlatego też podjął nagłą decyzję inicjacji do masonerii w Brunswicku. Jednakże wpływ w tej tajnej organizacji mógł uzyskać tylko poprzez zdobycie wysokiej pozycji. Aby tego dokonać, potrzebował zdobyć źródło inspiracji najwyższej tajemnej wiedzy i do tego idealnie nadawali się templariusze. Idealnym pomocnikiem w intrydze Fryderyka Wielkiego był Voltaire, który znał doskonale zarówno świat starożytny, jak i średniowieczny. Na dodatek nienawidził on Kościoła katolickiego, co mogło ułatwić stworzenie ruchu wywrotowego wobec wiary katolickiej. Fryderyk wzywa więc do siebie w pilnym trybie Voltaira. Voltaire jako specjalista zaczyna badać stare dokumenty dotyczące herezji templariuszy. Dokumenty musiałyby być gnostyckie i powiązane z Mandejczykami czy chrześcijanami świętego Jana. Można by również wykazać, że w joanizmie odnaleziono prawdziwe prymitywne chrześcijaństwo. Nie ma żadnego problemu, aby zręczny fałszerz mógł sfabrykować odpowiednie dokumenty i następnie oświadczyć, że zostały odkryte w tajnych archiwach zakonu. Dlatego też pojawia się we Francji von Marschall, żeby zreorganizować templariuszy, oraz von Hunt twierdzący, że jest w posiadaniu prawdziwych tajemnic zakonu przekazywanych od XIV wieku. Chociaż wnioski wyciągnięte ze wspomnianych wydarzeń historycznych są tylko spekulacją, wydają się mieć potwierdzenie w kolejnych faktach. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 52, w którym opowiedziałem o 2 teoriach dotyczących zakonu świątynnego. Serdecznie zapraszam do odcinka 53 pod tytułem Pruska Wrona, część 3.